Witajcie, dzisiaj materiał, na który wielu z Was czekało, a mianowicie czy zakup poekspozycyjnego laptopa w Media Expert, jakim był Dell G15, okazało się największą cebulą, a może wtopą tego roku. Oj, było gorąco pod tym postem, cały wieczór przekazywaliśmy sobie informacje, gdzie jest jakaś sztuka i wiem, że niektórym z Was udało się wyrwać nówki, także tylko pogratulować. Niestety nie wszyscy mieli tyle szczęścia, większość z nas, w tym ja, musimy zadowolić się sztuką z ekspozycji. Więc teraz sprawdźmy, czy było warto. Dostałem też od Was sporo maili ze screenami, żeby ocenić, czy opłaca się zostawić konkretną sztukę. I mam nadzieję, że wszystkim odpowiedziałem. Jeśli ktoś nie pisał, a ogląda ten film, to krótkie streszczenie, zanim przejdziemy do sprawdzenia mojej sztuki, ponieważ w większości sytuacja była dość podobna. Laptopy miały od 200 kilku do trochę ponad 300 uruchomień i te egzemplarze mogły spędzić na półce ponad pół roku. Co do czasu pracy dysku, to prawdopodobnie przechodziły one w stan uśpienia, bo był on zaskakująco niski w stosunku do ilości uruchomień. Kolejna sprawa to bateria i tutaj zużycie oscylowało w okolicy 26% dla modeli, które przeleżały dłużej na półce, ale były też egzemplarze ze stanem 100%. I teraz jeśli miałbym wybierać między takim modelem, który ma zużytą baterię a dyskiem, wybrałbym ten drugi. Wartość nowego dysku dobrej jakości jest niewspółmierna do ceny oryginalnej baterii, która oscyluje w okolicy 500 zł. Oczywiście są zamienniki, ich koszt nie przekracza 200 zł, ale jednak z doświadczenia wiem, że oryginalna bateria Della wytrzymuje znacznie dłużej. Dobra, a teraz zobaczmy, co ja dostałem. Chociaż nie do końca mogę użyć tego stwierdzenia, ponieważ mój egzemplarz odebrałem w sklepie 10 minut przed jego zamknięciem. Z tego powodu nie byłem w stanie dokonać pełnych oględzin i dopiero teraz przyjrzę mu się dokładnie oraz sprawdzimy jego stan. Sprzedawca w sklepie zeznawał, że laptop spędził na półce około miesiąca. Więc przyjrzyjmy się temu, co otrzymałem za te 3,5 tysiąca złotych. Mamy tu RTX 4060 pełnej mocy i 7 13650 HX, do tego dwie kości DDR5 oraz dysk 512 GB produkcji WD, a dokładnie model SN740. Samą matrycę przyjdzie nam jeszcze przetestować, ale powinien to być 165 Hz panel 1080p o odzorowaniu kolorów na poziomie 100% sRGB oraz bardzo dobrych czasach reakcji. Tym, na co na pewno wszyscy zwrócili uwagę, jest zasilacz i mamy tu niezłe monstrum i nie mówię tylko o jego mocy. Nie wiem, czy któryś producent ma większy i cięższy, jeśli tak dajcie znać w komentarzu. Wracając do samego laptopa, wizualnie jest bardzo dobrze, pomijając ślady od palców oraz coś, co przypomina gumę, od zabezpieczenia antykradzieżowego. Niemniej wystarczy trochę płynu do mycia okien, ręcznik papierowy, już klapa wygląda jak nowa. Sam palmres i klawiatura jest w idealnym stanie, natomiast tym, na co zwróciłem uwagę już w sklepie, był kurz na wlotach powietrza, co może sugerować, że jednak stał on tam dłużej. Ale biorąc pod uwagę kurz na półce, gdzie był wystawiony, mogło to być przyczyną tego stanu rzeczy. W przypadku Della, jeśli chodzi o sprawdzenie baterii, najszybszą opcją jest program diagnostyczny producenta, do którego wchodzimy klikając F9 w czasie startu laptopa. Ja jednak preferuję skorzystanie z narzędzia, jakim jest HW Info. Zaraz po starcie systemu i jego instalacji przechodzimy do zakładki baterii, tam możemy odczytać, w jakim stanie jest akumulator w naszym laptopie. I tutaj mamy informację o zużyciu na poziomie 21% i 32 cyklach ładowania. Więc nie jest najgorzej, ale czy rzeczywiście taki poziom degradacji mógł nastąpić w przeciągu miesiąca? Dlatego przejdźmy do stanu dysku i tu dowiadujemy się więcej. Jak widać, Crystal Disk podał nam informację, że było 140 uruchomień, a dysk przepracował 258 godzin, co po porównaniu do nadesłanych przez Was rzutów ekranu potwierdza, że na jedno uruchomienie przypada od 1 do 2,5 godziny pracy. Przez resztę czasu dysk był w stanie uśpienia. A teraz największe zaskoczenie, bo po teście w Cinebenchu, gdzie uzyskałem 20 tysięcy punktów, co było dla mnie dość zaskakujące, przy czym HW Info potrafił pokazać, że CPU ma dostęp aż do prawie 150 W, przestawiłem aparat i zrobiłem ten sam test z moim ostatnio nabytym rogu z i9 12900H i nie zgadniecie, ponad 1000 punktów więcej miał Dell. I jest to wynik niewiele gorszy od tego uzyskanego przez Aurusa 16X z i7 14 generacji, więc teraz już wiem, czemu dają do niego tę cegłę. Więc jeśli jest ktoś chętny na tego prawie nieużywanego Asusa, znacie mój e-mail, bo Dell definitywnie zostaje. Na koniec sprawdźmy kwestię gwarancji i możecie to zrobić wpisując na stronie producenta serwis tak lub jeśli macie już sprzęt, uruchomić oprogramowanie Mój Dell i tam jest przycisk Sprawdź stan gwarancji. Jak widzicie, w przypadku mojego egzemplarza skończyła się ona w październiku. Ale spokojnie, wystarczy, że klikniecie tutaj w ten przycisk i wypełnicie wniosek oraz przedstawicie dowód zakupu.
Na tej podstawie zostanie ona przedłużona, więc tym nie ma się co martwić. Więcej testów tego modelu już niedługo, zwłaszcza, że chciałbym rozstrzygnąć, który laptop jest lepszy. Czy prezentowany tu dzisiaj G15, czy może Aorus. Tak więc polecam śledzić kanał i do zobaczenia!